Cześć ocalali, z tej strony TOS. Wraz z nadejściem nowego MIGO w grze pojawiła się generacja 26 bohaterów. W tym materiale chciałbym przedstawić Wam pierwszą bohaterkę tej generacji, Lię, czyli bohaterkę jeźdźców należącą do stylu żółtego. W tym materiale prześledzimy jej umiejętności, zobaczymy rezultaty walki oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, od którego momentu rozwoju warto zacząć używać tej bohaterki w swoich marszach. W Waszych marszach Lia powinna zastąpić Fahda, czyli bohatera jeźdźców generacji 23 należącego do stylu żółtego, który w moim przypadku jest w pełni wymaksowany. Natomiast Lia jest rozwinięta jedynie do pierwszego kroku, pierwszego poziomu fioletowego mózgu. Sprawdzimy więc, jak sobie radzi już na tym etapie rozwoju. Przejdźmy zatem do jej umiejętności. W pierwszej umiejętności Lia co 2 tury tworzy bańkę wodną wokół swoich sojuszniczych oddziałów na czas 2 tur. Dzięki temu obrażenia od umiejętności zadawane przez przeciwników mają 18% szans na losowe przekierowanie tej umiejętności na inny oddział. Oddziały trafione takim przekierowaniem otrzymują określoną liczbę ładunków zmęczenia, a każdy z nich zmniejsza zadawane obrażenia o 2,4%. Mamy więc tu połączenie zarówno umiejętności ofensywnej, jak i defensywnej. Druga umiejętność również aktywuje się co 2 tury. Lia tworzy uderzającą falę, która odbija się aż 4 razy. Każde odbicie przywraca aż 10,5% żołnierzy określonej liczbie sojuszniczych oddziałów oraz nakłada 2 ładunki witalności. Każdy z nich zwiększa otrzymywane leczenie o 3,25% przez 2 tury. Wygląda to na bardzo skuteczną umiejętność defensywną. W trzeciej umiejętności Lia co 2 tury zadaje 210% obrażeń pierwszemu rzędowi przeciwnika oraz zwiększa obrażenia otrzymywane przez niego od sojuszniczych oddziałów należących do stylu upór o 8% na czas 2 tur. Tutaj mamy więc już umiejętność bardziej ofensywną, która wspiera cały marsz. Sprawdźmy teraz, jak Lia radzi sobie w walce względem w pełni wymaksowanego Fahda. Jeśli chodzi o geny obu tych bohaterów, są one dość zbliżone z delikatnym wskazaniem na Lię. Trzeba więc mieć to na uwadze przy analizie raportów z walki. W pierwszej walce przy użyciu Fahda zabiłem przeciwnikowi 163 022 żołnierzy, a jego wyniki umiejętności możecie zobaczyć na swoich ekranach. Na uwagę zasługuje szczególnie jego pierwsza umiejętność, która w kategorii tarczy osiągnęła wynik 318 881 punktów. Natomiast przy użyciu tych samych parametrów wejściowych i użyciu bohaterki Lia zamiast Fahda zabiłem przeciwnikowi aż 208 038 żołnierzy. Same wyniki umiejętności również możecie zobaczyć teraz na swoich ekranach. Ze względu na to, że w moim przypadku Lia dysponuje nieco lepszymi genami od Fahda, trzeba wziąć to pod uwagę przy porównaniu. Mimo wszystko widać wyraźnie, że już na tak niskim poziomie rozwoju potrafi być skuteczniejsza w walce. Dlatego jeśli uda Wam się zdobyć dobre geny dla tej bohaterki, myślę, że wystarczy ulepszyć ją do pierwszego poziomu purpurowego mózgu i powinna ona być już skuteczniejsza od Fahda w Waszych marszach. Mam nadzieję, że pomogłem Wam przybliżyć najnowszą bohaterkę generacji 26 należącą do stylu żółtego. A w tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.